Halo, halo, dzień dobry wszystkim w kolejnym odcinku z Medieval Dynasty. Wracamy sobie do Unigosta. Wieczorową, nocną porą. Oświetleni blaskiem pochodni. Jak zacząłem sobie jeszcze przed nagraniem tą podróż i się napatoczył nam wilk. Nie było to zbyt przyjemne spotkanie, muszę przyznać, aczkolwiek i tak nie poszło źle. Trochę mięsa się udało zdobyć, plus do tego chyba skórę jedną. Futra 4. Także nie było źle. Kontynuujemy fabularkę. Przyznam, że jak na grę survivalową, to fabuły jest tutaj co niemiara. W sumie fajnie, jakby się nad tym zastanowić, bo przynajmniej nie ma czegoś takiego, jak to zazwyczaj bywa, że przynieś, podaj, znaczy jest przynieś, podaj, pozamiataj, ale to jest w troszeczkę innej formie zrobione i jakby nabiera to trochę większego celu, sensu. Przynajmniej takie mam odczucie. Dobra, bo tak w sumie... Co my tu mamy? Tu mamy Unigosta. Tu mamy też porozmawiać. Nasiona cebuli dostaniemy od Alwina za jego zadanie. Nie wiem, czy w ogóle się nam uda... Bo co by się stało, jakbyśmy w tym momencie zaczęli sadzić faktycznie tą cebulę? Czy nam to przed zimą zdąży wyrosnąć? W sumie nie zastanawiałem się nad tym, a to jest dosyć kluczowe pytanie. Zwłaszcza, że nie wiem, ile nam zostało do zimy. A my nie mamy ani ubrań jakichś sensownych, ani nie mamy tego gdzieś tam ocieplonego domostwa. I się zastanawiam, czy my w ogóle będziemy w stanie przetrwać zimę pierwszą. Na samych jagodach i na... zaraz, jest noc, to może sobie porozmawiamy z... Jak ona miała na imię? O ile ona tu jeszcze jest. Jest. Jadwiga. Dzień dobry, Jadwigo. Romans. Dobra, jakie jest twoje największe marzenie? To proste, nigdy nie dorastać. Niechaj mnie piorun trzaśnie, jeśli kiedykolwiek miałabym się stać nudziarą. Kurczę, czy nie powinnam żyć sobie... życzyć sobie pieniędzy? Dobra. Jaka jest twoja ulubiona pora roku? Zima. Bezsprzecznie. Każdej głupiej pracy w polu łatwiej tropić zwierzęta, no i nigdy nie musisz pić ciepłego piwa. Okej. Dzisiejszy dzień mnie męczy, ale przynajmniej jest dość owocny. A tobie jak mija? Nudno. Nie wypiłam nawet kropelki wina, nie opowiedziałem żadnych dowcipów. O, tobie opowiem. Gotowy? W jakim lesie najgorzej się załatwić? W iglastym. O Boże, okej. Jak się masz piękna? O kurczę, jeszcze trochę możemy. Okej. Kiedyś słyszałem, że królewski zamek to prawdziwy labirynt. Tuziny ukrytych drzwi, tajemniczych przejść. Brzmi strasznie ekscytująco. O, -5. Co się da? Może dla ciebie, ja bym się tam ciągle gubiła. O, dobra, do tego się nie spodziewałem. Przyznam. Że tu się jeszcze może nam
jakieś minusiki za złe wybory. Czyli z nią gdzieś tam chyba o kwestiach królewskich to chyba nie warto rozmawiać. Tak bym myślał. O, wiem co jeszcze sobie zrobimy. Wysuszymy sobie to mięso, które się nam udało zdobyć. 12 sztuk w całości. Dobra, zróbmy to w takim razie. Oho, minutka. Trochę tutaj zejdzie. Co tam u was w ogóle słychać ciekawego? Jak tam tydzień mija? Jak to nagrywam jest poniedziałek, a odcinek wyjdzie najprawdopodobniej chyba w piątek? Także już weekendowo będzie. Ojku, dobrze. Moi drodzy, widzimy się i słyszymy za chwileczkę. Dobrze. Nowy dzień. Pochodnie zgaśmy. Lećmy w takim razie na podryw i na dostarczenie ciosu w nos. Ciekawe, czy faktycznie u niego oberwie od nas, czy też nie. Jadwigo, co tam u ciebie? Dalej możemy z tobą rozmawiać. Uwielbiam twoje włosy. Mienią się jak poranna rosa w słońcu. No, tylko 4. Uwielbiam rosę. Dzięki niej biegnę boso. Bieganie boso po łące jest zdecydowanie bardziej ekscytujące. Dobrze. Czy chciałabyś być kiedyś mniej... Co? Może nie. Nigdy w życiu nie czułem się tak zaskoczony, aż mnie to przeraża. Jednak wolę spędzać całe życie w strachu. Dobra. Rozumiem, zdajesz sobie sprawę, że... Okej. Wymagany poziom sympatii 100. To trochę tu zejdzie. Okej. Zawsze mówię jak jest. Mam to po swoim ojczulku. To i mocną głowę. W sumie to niewiele poza tym. Czy wspaniałą matką. Wow, dobra. Tego to się nie spodziewałem. U niego chodź no tu. Cię widzieć, Racimierze. U niego witaj. Rozmawiałem z Sanborem. Prawdziwy z niego słodziak, prawda? Najsłodszy niczym słój miodu. Cały nasz Sambor. Rozumiem. Opowiedział mi jednak o moim wujku. Historię o panu Sadów. Ma niespodziewanie dobre umiejętności narracyjne, prawda? Tak, naprawdę ma. Byłem tam tym całkowicie zdumiony. Pewnego razu przysięgam, że przeżył ponad rok bez wypowiadania chociażby jednego słowa. Aż nagle któregoś dnia, gdy siedzieliśmy przy ogniu, przypomniała mu się pewna anegdota. Zaśmiał się w głos i rozpoczął opowieść. Zmieniał się z niemego mruka w Wodzireja. Narracja była tak ciągająca, że trudno było jej nie słuchać. Nawet udawał głosy. Lecz kiedy skończył opowieść, zamilkł ponownie. Nigdy nie byłem w stanie rozumieć tej jego strony. Geniusz teatralny, uwięziony w ciele zapaśnika. Tak przy okazji to poprosił mnie, abym coś ci dostarczył. Naprawdę? Co takiego? Cios w nos. Tak, to brzmi jak coś, co powiedziałby Sambor. Tak jak masz zamiar dopełnić zadania? A chciałbyś, żebym to zrobił? Jasne, uwielbiam ludzi uderzających mnie w twarz. Jestem z tego znany w całej Dolinie. Boże, ale czy byłbyś tak miły i zrobił to za darmo? Skończył mi się budżet na bycie uderzanym w twarz. Oczywiście, że nie. Jesteś jakimś... Nikogo nie będziesz bił, jasne?
ale jeśli cię zapyta, powiem mu, że posłałeś mnie na łopatki. Tak z ciekawości, co ci Sambor powiedział o jego dołączeniu do bandy? Powiedział, że szukaliście najlepszych i on był oczywiście wybrany. Oczywistym wyborem. Ach, no tak, można się było spodziewać, że powie coś takiego. Był to jawny stek bzdur, rzecz jasna. Nie mówił prawdy. To niezbyt przyjemne wspomnienie, ale uważam, że zasługujesz, by wiedzieć, jak to faktycznie było. Jak to faktycznie było? Nie chcieliśmy, żeby do nas dołączył. Znaczy, teoretycznie Lordan chciał, ale nie była to kwestia wyboru. Kiedy ja i Lordan zaczęliśmy wykonywać jego misję, wspólnie szło nam całkiem dobrze. Wszystko przebiegało gładko, nawet zbyt gładko. Udawało nam się robić dużo dobrego. Wiele zasłużonych uśmiechów zagościło dzięki nam na uciśnionych twarzach. Wtedy właśnie staliśmy się nieuważni. Kilku z wysoko postawionych rycerzy i baronów utworzyło sekretną gildię. Nazywaliśmy ich kramarzami. Garstka naprawdę bezdusznych zasrańców. Ich najbardziej intratny biznes polegał na handlu żywym towarem. I nie mówię o zwierzętach. Proszę, nie mów, że niewolnictwo było ściśle zabronione w tamtejszej krainie. Królowa była nieustępliwa na tym polu, lecz kramarze mieli swój własny kodeks. Trzymali ich w klatkach jak bydło. Głównie kobiety i dzieci zmuszane do walki ze szczurami wśród wilgoci murów o żałosne racje żywnościowe, które dostawali. Gildia preferowała ilość od jakiejś, dlatego nie przejmowali się chorobami, nie liczyli ran. Robi mi się niedobrze. Czasami wydostawanie zmarłych z klatek zajmowało im tygodnie. Przetrwanie najsilniejszych, czy też raczej przetrwanie dzięki tym, którym nie dopisało szczęście. To było po prostu okropne. Jeśli o mnie chodzi, cała ta przeklęta gildia zasługiwała na okrutną i powolną śmierć. Ale my nie tak działaliśmy. Lordan postawił sprawę jasno od pierwszego dnia. Nigdy nie wolno nam było odbierać życia. To była najważniejsza zasada. Udało nam się wszystkich wydostać. Wozy pełne zniszczonych ludzi. Nawet konie trzymały łby w dół w żałobie. Rozpacz unosząca się w powietrzu była jeszcze bardziej toksyczna od fetoru gnijących ciał. A w całym tym zamieszaniu zapomnieliśmy o własnym bezpieczeństwie. Najemnicy schwytali nas i wrzucili do komnaty tortur. Tak to makabryczne miejsce miało jeszcze gorsze pomieszczenie ukryte w środku. Nie może być. Kramarze nie mieli czasu na cierpliwość, więc wysłali swojego najgorszego kata od razu. Więc specyfikowany strachem, ledwo mogłem oddychać. Lordan nie odezwał się słowem, po prostu na mnie spojrzał. Jego oczy były odprężone i skoncentrowane. Czułem, że wymagał ode mnie, abym też taki był, ale nie mogłem. Wzięli go jako pierwszego. Kat przywiązał go do krzesła i zaczął wymierzać razy. Jego pięść była niczym kowadło. Każde uderzenie łamało kość albo upuszczało krew. W kilka chwil twarz Lordana przemieniła się w krwawą miazgę. Jedynym, co się przez nią przebijało, był jego uśmiech. To był jeden z wielu razów, gdy zastanawiałem się, czy Lordan faktycznie jest człowiekiem. Oprawca szybko zdał sobie sprawę, że trafił na wyjątkowy okaz, zatem sięgnął po swoje ostrza.
Wtedy Lordan zaczął gadać. Składał mu propozycje jedna za drugą, ale Kat nie przestawał chlastać jego torsu. Kroił go, jakby chciał przygotować kiełbasę na ognisko. Mężczyźnie było tyle krwi, że czułem jej smak w ustach. Chciałem zemdleć, żeby tylko móc uciec od tego wszystkiego, ale nie byłem w stanie. Moje serce łomotało zbyt mocno. To okropne. Nagle Kat przestał, spojrzał się na mnie i z powrotem na Lordana. Jeśli kłamiesz, to będziesz patrzył, jak robię to samo jemu. To była jedna rzecz, jaką powiedział. Myślałem, że zwymiotuję. Lordan jedynie skinął głową. Kat rozwiązał krępujące nas sznury i pomógł uciec. Na drodze spotkaliśmy kolejnych najemników ciężko uzbrojonych. Nikt nie próbował nas powstrzymać. Nawet oni byli przerażeni naszym oprawcą. Udało nam się uciec w jednym kawałku, chociaż nie wiem, czy można tak powiedzieć o Lordanie. Jego rany goiły się tygodniami, a kiedy już się zabliźniły, jego tors wyglądał tak paskudnie, jakby miał czugę zszytą ze skórą. Lecz udało nam się uciec przed szponami śmierci, a jej wysłannik stał się jednym z nas. Ten Kat to Sambor, prawda? Tak. Nie mam słów, tak potwornie mi przykro, że to was spotkało. Niepotrzebnie. Ścieżka, którą obraliśmy, to był nasz wybór. Znaliśmy ryzyko. Jak mogliście przyjąć kogoś takiego do bandy? Myślisz, że chciałem mieć takiego okrutnego bandytę za kompana? Minęły dni, zanim byłem w stanie chociażby zmrużyć oko w jego towarzystwie. Ciągle spoglądałem się za siebie. Obserwowałem każdy jego ruch. To dlaczego go nie porzuciliście? Po prostu Lordan zawarł z nim umowę. Obiecał temu brutalowi jedyną rzecz, jaka go interesowała. Co takiego? Pieniądze. Znacznie więcej niż płaciła mu gildia. I działkę z każdego skoku, który wykonamy. Ale nie mogliście go jakoś spłacić albo zwyczajnie uciec? Nie tak operował Lordan. Był mistrzem kłamstwa, ale kiedy dawał komuś swoje słowo na poważnie, to zawsze go dotrzymywał. Zresztą jak się później okazało, Sambor nie był zły z natury. Był zwyczajnie idealnym żołnierzem. Robił co mu kazano. Lordan spędził długie godziny na rozmowie z nim, na wyjaśnieniu mu naszej misji i reguł działania. Sambor nigdy nie złamał żadnej z naszych zasad, ani razu. To niesłychane. Mówię o wszystkich przeżyciach. Nigdy nie byłbym w stanie przez to przejść. Szczerze, mam ogromną nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał. Przeżyliśmy naprawdę dużo i po tych wszystkich latach to, czego życzę ci najbardziej, to nudne, stabilne życie. Z twoją opowieścią nudne życie faktycznie brzmi cudownie. Zatem mam specjalne zadanie, które pomoże ci osiągnąć tę nudę. Pewnie, czego potrzebujesz? Chcę, abyś udał się do Borowa, odnalazł Idę i odzyskał od niej moją kosę. Załatwione. No dobrze. Mamy gdzieś tam standardowe zadanie do wykonania. Do Borowa się musimy wybrać. No dobrze, to w sumie możemy to załatwić od razu. A być może tą kosę otrzymamy u niego w prezencie? Jestem w stanie to zobaczyć. Nie, jest po prostu cel. Dobra, jest to blisko, więc załatwmy to od razu. Jeszcze się tylko wykąpiemy po drodze, bo zaczynamy śmierdzieć. Kaczuchy latają.
Halo, przepraszam was, troszeczkę mnie nie było, znaczy tak, dla was dosłownie sekunda, dla mnie pół dnia. Nie pamiętam na czym stanęło. Aha, idziemy odzyskać kosę. Właśnie, odzyskajmy tą kosę w końcu. Żeby przynajmniej to mieć załatwione. I no tu. Witam, czy my się znamy? Witaj, Ido. Jestem tutaj, aby odebrać kosę u niegosta. Spadaj, dzieciaku. Grałam ją uczciwie. Wygrałaś? A ta żmija nawet ci o tym nie wspomniała, co? Typowe. Nie wiem, o czym mówisz. On tylko chciał, abym odzyskał jego kosę. Teraz to moja kosa. Dobrze, już dobrze, spokojnie. Co mogę zrobić, aby zdobyć twoją kosę w takim razie? Możesz ją ode mnie kupić, rzecz jasna, albo możemy o nią zagrać. Ile chcesz za tą kosę? 450. Co to za gra? Ta sama, w której u niego przegrał swoje ostatnie pieniądze o kosach. Gra zagadek. Jak się w nią gra? Proste. Opowiem ci 3 zagadki. Musisz odgadnąć je wszystkie poprawnie. Jeden błąd i gra się kończy. Jak wygrasz, to dostaniesz kosę. A jak przegram? Na początek dam ci taryfę ulgową. Jeśli przegrasz, to nic się nie stanie. Po prostu stracisz możliwość wygrania kosy za darmo. No dobra. Dobrze. No dobrze. Zamieniam się w słuch. Pierwsza zagadka. Gdy powiesz jej imię, ona umiera. Co to jest? Pył? Mała dziewczynka? Drzewo? Wiatr? Cisza? Obowiązek? Gdy wypowiesz jej imię, ona umiera. Chyba cisza. O, reputacja. To dobra odpowiedź. Gotowy na kolejną? Rosnę, gdy mnie karmisz, jednak daj mi coś do picia, a umrę. Co to jest? Gotowy na... Rosnę, gdy mnie karmisz, jednak daj mi coś do picia, a umrę. Cień, ogień. Muzyka, smutek, coś do picia, to umrę. Ogień! O, proszę, jesteś niezły. Lepszy niż pan Kasztelan. Ale czy dasz radę z tą ostatnią? Słuchaj uważnie. Potrafię latać, lecz nie mam skrzydeł. Potrafię płakać, lecz nie mam oczu. Gdziekolwiek zmierzam, ciemność podąża za mną. Czym jestem? Cebulą. Chmurą. Zaraz. Dobra, uważnie. Potrafię latać, lecz nie mam skrzydeł. No dobra. Chmurą by pasowało. Wyobraźnią? No dobra. Lecz nie mam skrzydeł. Okej. Potrafię płakać, lecz nie mam oczu. Ty, no chmura to będzie. Gdziekolwiek zmierzam, ciemność podąża za mną. Powiedziałbym, że chmurą. Jesteś bystry. O, gratulacje. Wygrałeś nędzną kosę stróżka. Lepiej być nie może. Dziękuję za grę. Dobrze się bawiłem. Trzymaj się. Ej, udało się. Nie było to takie trudne. Dostarcz do u niegosta. Dobra, musimy mu ją z powrotem oddać w takim razie. Ciekawe, czy my ją dostaniemy od niego, czy też nie. Czy uda się tutaj w pław przepłynąć? Szczupak. A przy okazji się umyjemy. Strasznie płytka woda. A? Bardzo płytko tu jest. Siema kaczuchy. Fajne te zagadki, przyznam. Ale myślałem, że będzie trudniej. Dobra, oddajmy tą kosę.
I chyba to będzie koniec odcinka. Serio, od paru odcinków mam wrażenie, że my nic nie robimy, tylko fabułę ciągniemy. To jest naprawdę więcej fabuły niż jakiejkolwiek zadań. Ale dobra, fajnie. Ono to, Uniegost, siema. Już wróciłeś? Cześć goście, mam twoją kosę. Wyśmienicie, czy napotkałeś po drodze jakieś problemy? Ty mi powiedz. Mogłem pominąć malutki, ciutki detal. Czyżby? O proszę. Jak w takim razie odzyskałeś kosę? Przy pomocy mojego umysłu. W takim razie jesteś bystrzejszy ode mnie. Czy to była kiedykolwiek kwestia sporna? Nie bądź pyszałkowaty, dzieciaku. Tak czy siak mam wieści. Sambor cię szuka. Nie? Jesteś pewien? Doszły do mnie słuchy, że szuka tego z śmiesznymi oczami i głupią twarzą. Rozumiem, w takim razie już lepiej pójdę, żeby nie przedłużać tego upokorzenia. Reputacja dynastii plus 30, okej. I czy ja w tym momencie... Aha, znowu musimy się przenieść do Sambora. Okej. Jeszcze mamy upolować dziki i lisy. Czy nasza wybranka serca będzie chciała z nami rozmawiać, czy nie bardzo? Droga Jadwigo, co tam u ciebie? Niestety. Niestety koleżanka nie chce z nami rozmawiać. 217 monet mamy. No dobrze. Moi drodzy, trochę się działo. Udało się zagadkę rozwiązać. Także ja wam dziękuję bardzo za dzień dzisiejszy. Z tym pięknym widokiem was zostawiam. I słyszymy się w następnym odcinku. Także trzymajcie się, do zobaczyska. Pa, pa!